Witajcie, jest 3 maj. Zapraszam na relację arbuzową. 233 lata temu, w roku 1791, została uchwalona Konstytucja 3 maja. Pierwsza taka ustawa w Europie. Chodźmy teraz do moich świeżo wykiełkowanych siewek. A to, co widać, jest to wysiane do nauki szczepienia, jakoś tak w marcu i niewykorzystane. I taką lichutką sadzonkę posadzę do foliaczka lub do gruntu. Jeszcze pomyślę, tak jak uczynił to kolega Marco Polo dnia 1 maja. Zapraszam na jego kanał. Zobaczcie. A teraz spójrzmy, co się kryje tu pod białą agrowłókniną. Tu się kryją właśnie te cuda arbuzowe, a pilnują ich 2 stworzenia. Można by powiedzieć żartobliwie domownicy, tak jakby. Pierwszym z nich jest ten oto jegomość. Dzień dobry. Jestem Kiciuś, kotek obcy schorowany, którego dokarmiamy mokrą karmą, bo nie ma 2 kłów po przekątnej. Co się dzieje, kotku? Co się dzieje? I powiedz, język wychodzi mi z tego powodu. Kotek został zabrany do weterynarza, odkleszczony, preparat zastosowany. I tu ma właśnie pod wiatą taki stary dywan, jego miseczkę żółtą, którą trzeba myć często, no i dokarmiać. Lekarz powiedział, że prawdopodobnie ciężką walkę stoczył, stąd brak kłów. Kleszczy miał 40-50 wyjętych. Zakroplono na kark mu preparat, by już się kleszcze nie wbijały. No i dzięki temu wszystkie rany, które miał, pięknie się zagoiły. Nadal strupy ma, ale także pomagajcie Państwo, jak macie możliwość, stworzeniom. A kto towarzyszy temu Kiciusiowi, bo takie imię mu nadaliśmy? Kto tu pilnuje siewek arbuzów? A zobaczcie, w pewnej doniczce kryje się ropucha. Ona cały dzień wczoraj przesiedziała w tejże doniczce, tylko w odwrotnej pozycji. Wodą ją polewaliśmy. Wczoraj wyskoczyła, dzisiaj wskoczyła na nowo do swego mieszkania z pelargonią. Tak jakby mieszkaniec. Nie wiem, czy ona jest chora. Dobrze, a teraz zobaczmy. Kiciuś, pomóż. Steropiany na bok. Nie bój kotku. To jest mężczyzna, Kiciuś. Tak, tu ma stolik, białą agrowłókninę też. Dobrze, to teraz pomoc przyszła. To musimy... Poczekaj, jeszcze ja uchwycę. Musisz z tamtej strony. O tak. Dobra, ja już sobie poradzę. I zobaczcie Państwo. To są... No, zepsuje się. To są właśnie siewki, które tuż po wykiełkowaniu wyszły na dwór. To znaczy najpierw na dobę, co po niektóre, do oranżerii. Bo tam jest dach, prawda, tak jak tu z pleksji, przejrzysty, więcej światła. Lecz stwierdziłam, że nie ma na co czekać i trzeba od razu je na dwór. Niech nabierają mocy, hartują się. To są liścienie. Lada chwila już widać, listki właściwe ze środeczka wyjdą. Pierwszy raz tak wcześnie wystawiłam je na dwór, ale warunki pozwalają na to.
Nieliczne są takie wyciągnięte, mimo wyniesienia tak od razu, że tak powiem, na światło dzienne. Kiedy siane były? 16-17 to był główny wysiew, 23-24 kwiecień to był kolejny i teraz na koniec kwietnia jeszcze inne odmiany wysiewałam, których wcześniej nie wysiewałam. Pierwszym arbuzem, który wykiełkował, był ten, który tak bardzo, bardzo pęka. Lemon Drop. Żółta skóra, okrągły, żółty miąższ. Fantastyczny smak w tłumaczeniu kropla cytryny. I był 16-17 siany. A wykiełkował, proszę, 24. Zapisuję w kolejności odmiany, które kiełkowały. Z takich krajowych, które wysiałam, znanych, jest Charleston Grey. Charleston Grey. On wykiełkował 26 kwietnia, czyli 8-9 dni od wysiewu. A ogólnie kiełkuje znacznie dłużej, tak jak odmiana Klondike. Obie odmiany bardzo polecam. Są mocno odporne na choroby grzybowe, nawędnięcie. I w tej chwili zobaczcie, ile jest wykiełkowanych. Zdecydowana większość wykiełkowała. Te, które później dosiane, tak, to i później kiełkują. Ale jest wynik bardzo dobry. Możecie przeczytać odmiany. Tam, gdzie nie mam napisanego, to jest odmiana polska, kupiona w Polsce. Uzupełnię zapisek. Nie było czasu. 96 pozycja i doszliśmy do 144. Charleston Grey. To są właśnie arbuzy. No, te dwa wczoraj wykiełkowały i ich nie wyniosłam od razu. I takie długie są. Tutaj z moich nasion Gold in Gold lub Lemon Drop. Okaże się, będzie to proste. Bo Gold in Gold jest podłużny, żółtą ma skórę, pręgi i żółty miąższ. Natomiast Lemon Drop jest okrągły. A te 6 wykiełkowało dziś rano. I w takiej fazie wczesnej już je wyciągam na słoneczko. To znaczy teraz stoją na chwilkę w tym wielkim, pełnym słońcu. Ale ja je, bo je spisywałam. Ale ja je za chwilkę tam przeniosę. Jest zacienione troszeczkę taką siatką cieniującą, gdyż po południu ostre słońce tutaj wali. Jak dobrze pójdzie, za 2 tygodnie sadzę do gruntu, to będzie zależało od pogody. Ale słuchajcie Państwo, tu nie tylko są arbuzy. Jeszcze jedna odmiana do mnie jedzie. Jest prawie u mych stóp, u mej bramy. Dostałam powiadomienie 2, czyli wczoraj, że ze stolicy już wyruszyło i już jest w mej lokalnej placówce. To nasionko arbuza. Nasionko odmiany Bingo z Ukrainy, ze sklepu ogorod.ua nadjeżdża. Więc wiedząc, że na poczcie długo leżą rzeczy, tu w mojej miejscowości docierają późno, to zasuwałam, prawda, wczoraj, by odebrać samemu paczkę. Na to pani w okienku mówi, że jeszcze nie dotarło. Co się okazało? Że z placówki w Warszawie wysłano do mojej placówki lokalnej. Wysłano. Nie, że dojechano. No i wróciłam z kwitkiem. A tak się już cieszyłam, że go wysieję. Także w przyszłym tygodniu pewnie wpadnie w moje ręce. Bingo. Na razie widziałam na opakowaniach u różnych producentów różne wizerunki odmiany Bingo. Bardzo różne.
ale tak bywa nieraz. No dobrze, to tyle. Teraz zobaczcie, to co pokazuję, są to podkładki do nauki szczepienia. Mamy różne odmiany. Tak wyglądają i ja już będę jutro lub pojutrze próbowała to konkretne zaszczepienie zrobić. Takie, żeby było z sukcesem. Bo i sadzonki są już, prawda, widać jakie sztywne. Mocy nabierają. Stąd też właśnie pomysł, by wyrzucić je na dwór. Tu są melony, prawda, by już się usztywniły. Bo taki materiał, który jest sztywny, mocny, łatwiej jest, prawda, to są kandydaci do zaszczepienia. Łatwiej zrośnie się taka silna sadzonka, sztywna, niż taka wiotka krępa, nie krępa, prawda. Wróćmy do podkładek. Czyli tu mamy tak, Sprinter, 24 kwiecień, bardzo nierówne kiełkowanie. Wiem, że na pewno muszę podkładki wcześniej wysiewać. 2 Sprintery. A tu 8 donic, Road Power z Rumunii, Seminte Plante, sklep firmy Sakata. Tu dopiero wychodzą. Tu nie widać wcale. Jest nierówne kiełkowanie. Ktoś powie, że tak gęsto i tak dalej, ale trzeba brać pod uwagę to, że ja się uczę i zakładam, że z tych 3 żadna może nie przetrwać. Jak przetrwają, to rozsadzę ostrożnie, a może przetrwać tylko 1. Więc to, że gęsto, nie ma znaczenia. Nie mamy miejsca na tyle donic. Dalej, Shintoza, Panie Andrzeju, z 4x4. To wszystko są podkładki. Carnivore, siane w jednym dniu. Tu z Litwy, arbuzu Seklos, nasiona zaprawiane. Inaczej Rodstock. Czasem pomagam ostrożnie zdjąć. Teraz jedną ręką to... O, dobra. Osłonki. Dynia figolistna, Panie Andrzeju, ta zaprawiana. Shintoza, moje stare nasiona. Termin mają, ale no, nie skiełkowały. A tu wspaniała dynia. Cukinia. Także ważne jest, by po wykiełkowaniu od razu, jak mamy warunki, jak nie, to przed budynkiem, na chodnik, cokolwiek wynoście Państwo te swoje pomiędzy kwiatki. Troszeczkę osłońcie, jak jest ostre słońce. Dynia stołowa goło nasienna. Kolego mak, tak wygląda. Nawet kiedyś nie przypuszczałam, że tego typu wiata będzie tak dużą pomocą dla roślin. Na te pierwsze dni styropian pełni funkcję dodatkowo cieplną. No i jest na czym zaczepić. Są tu też sznurki. Można agrowłókninę białą przyczepić do sznurków. Bo zawsze zdejmując może się zdarzyć, że uszkodzę. Że coś albo wyciągnę podpis. I tutaj widać dynie, mimo wyniesienia od razu. Niektóre już się wyciągają. A może ten styropian im zabiorę? Może troszkę słońca zabiera. Takie drobne niuanse, ale to wszystko widzę ma znaczenie. Mam tu również fasolniki, część słoneczniki, troszkę ogórków na rozsadę. Reszta nasion do gruntu pójdzie, też teraz w te dni wolne. A tu jest na przykład dynia, która pierwsza wykiełkowała. Na próbę siana była 9 kwietnia. Triamble. Taka szara, poskręcana.
Tu mamy Emir zaszczepiony na Shintozie melon. Prawdopodobnie cechy powieli, gdyż wtedy żadne inne dyniowate nie kwitło. Bardzo dobry ten melon był. Melon Dino ze sklepu z Maxa. Tu mamy już niewielkie, prawda? Liście nie różnią się. Dlaczego? Ktoś powie, że słabo wykiełkowało. Ale przecież odmiany mają różną siłę wzrostu, różna wielkość nasion. A tu jaki cudek. To lubię. Melon z Sum z Ukrainy. Ma 3 liścienie. I to mnie też bardzo ciekawi, intryguje. Coś innego. Dlaczego 3? A ze środka listek właściwy dopiero się tam wybija. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas mrówek jest na potęgę. Coś niesamowitego już. A tu kolego Marko, zobacz. Kiwa, no to okrągłe od Ciebie. To z nasion zebranych. Takie są. Natomiast z oryginalnych nie wykiełkowało nic. Ale wiecie co? Parę dni temu na kanale Info Uprawa widziałam film, gdzie prowadzący kanał Tomasz Wodziński mówi o rodzaju gleby. Że w glebie tej cięższej dłużej kiełkują nasiona. To jest rzeczywiście prawda. Natomiast takiej lżejszej szybciej się pojawiają. Ja tu mam część właśnie ziemi takiej twardej, ciężkiej, zbitej. I widzę, że kiełkowanie jest słabe. Oby nie zgniło. Tu też do nauki szczepienia. Run. Tu jest złotowolicy z 2021 roku. Z mojego zbioru. Tak, taki las. Ale na przykład tu spójrzcie. Kacho. Mnóstwo nasion z mojego zbioru. Tylko 4 wykiełkowały. Tu natomiast ani jedno. O, jest jedno. Także różnie kiełkują. Ja jestem za tym, by siać do pojedynczych doniczek. Nawet kilka nasion do pojedynczych doniczek. Tak różnie kiełkują właśnie. Ale taką doniczkę łapiemy i wynosimy. Gorzej jak mamy w wielodoniczkach, tak jak tu na przykład. No co? Wyniosłam na zewnątrz z powodu 2 lub 3, które wykiełkowały. A co z resztą komór? Puste. Patrzcie, tu już na dworzu wykiełkowało. Reszta pusta. Więc jedne się wyciągają, jakieś nie wyniesiemy, a drugie jeszcze nie wykiełkują. No tu mamy byle jak. Wspaniały arbuz, tylko jeden. Można by pomyśleć, że nie zostały włożone nasiona, ale zostały włożone. Dosieję, jeszcze jest czas. Ostatni gwizdek. Tu ciężkiej ziemi. Wyszło parę dni temu nasionko. Naprawdę ciężka ziemia. I zobaczcie, nadal nie chce wyjść. Troszkę trzeba ziemię będzie rozgrzewać. To wszystko widzę ma znaczenie. No tu pokładam wielkie nadzieje, że to będzie tym, czym ma być. Z innego źródła mam nasionko. Były 2, jest jedno na razie skiełkowane. Tu są wspaniałe arbuzy. Ten podobno beznasienny, czy prawie beznasienny, z rynku indyjskiego. Ale kupione u sprzedawcy z Niemiec. Tak. Także tak to wszystko tu wygląda. Proszę, ten delikwent, ta odmiana jako pierwsza wykiełkowała. Lemon drop.
Aha, zrobiło się troszkę gorąco. Jest godzina 10 rano. No i ten kocurek zeskoczył ze swojej ławki. A swoją drogą, jak wiatry wiały, to tutaj się chował pod dywan. Tam ma karton włożony. Miał zaciszniej. A teraz się chłodzi. Takie imię niezobowiązujące dostał Kiciuś. Tu mam brugmansje, które ukorzeniły się. Wspaniałe. Hayotę. Pnącze. Roślina dyniowata. Tu brugmansje kolejne. One też do gruntu prawdopodobnie zostaną wkopane. Rzadziej będzie trzeba podlewać. A tu eukomisy. Całe morze eukomisów. 3 odmiany. W tym burgund, taki bordowy. Autumnalis. A i ten trzeci, tuberozy jeszcze nie widać. Tu chryzantemy. Ania. R. Zostały 1, 2, 3 donice niewkopane do gruntu. Natomiast jeszcze 18 odmian były bardzo późną jesienią wkopane i przetrwały. Zaledwie kilka sztuk nie przetrwało. A ropucha nadal czeka. Na co? I pomalutku. Neriny, ismeny, eukomisy, galtonie. Nie wiem, co jest co teraz. Niektóre są do siebie bardzo podobne. Wszystko się pięknie wybudziło. Ale jest duża część, która nie wybudziła się jeszcze roślin. Stały w tym foliaku. Było gorąco, były podlewane. Natomiast tu są begonie i gloksynie. I niestety, z tego co zobaczyłam, tu była begonia strzępiasta, różowa, bordowa. Zobaczcie, co się stało z bulwą. I tak niestety jest w przypadku wszystkich tych donic. Tak, namacanego. Tu kolejna begonia. No coś się... Były w podziemnym garażu. Niepodlewane przez zimę. No szok. Jedynie tam jest imbir. Albo kurkuma, która żyje. Także stanowisko czeka na obsadzenie arbuzami. A tak wygląda pierwszy raz posadzony czosnek słoniowy. Niczym por. 10 ząbków miałam z 2 różnych źródeł. Wyróżnia się od tego klasycznego. Pod ogrodzeniem kanny, troszkę kukurydzy posadziłam z nasion. Tu również. To co kończę, pozdrawiam. Czas działać, bo dni uciekają wolno. Powodzenia.